Dzień dobry, jestem George i w tym filmiku chciałbym przedstawić Wam platformę Exercism oraz rozwiązać dwa proste zadania programistyczne w języku R. Exercism to platforma, na której można ćwiczyć umiejętność programowania w wybranym języku programowania. Platforma aktualnie oferuje ćwiczenia w 70 językach programowania. Od najpopularniejszych języków, takich jak Python, JavaScript, Java czy C#, przez bardziej egzotyczne i specjalistyczne jak Bash, R, Julia, do niszowych albo uznawanych za retro jak Raku, Scheme czy Visual Basic. Platforma jest darmowa dzięki sponsorom oraz datkom społeczności, a także w dużym stopniu rozwijana przez wolontariuszy, którzy tworzą zadania, nowe ścieżki językowe czy mentorują studentów. Ta ostatnia działalność jest warta podkreślenia, gdyż unikalną własnością Exercism jest możliwość wysłania swojego rozwiązania do mentora, który podpowie, jak ulepszyć rozwiązanie zarówno od strony algorytmicznej, użycia specyficznych właściwości języka, czy pod względem stylu. Ja również jestem wolontariuszem na platformie Exercism, gdzie głównie zajmuję się językiem programowania R, rozmawiam z ćwiczącymi o ich rozwiązaniach, ale także implementuję nowe zadania, czy przesyłam poprawki do istniejących. Przejdźmy zatem do przykładowego zadania na ścieżce R, aby zapoznać się z podstawowymi własnościami platformy. Dołączyliśmy do ścieżki R i przystąpimy do rozwiązania przykładowego zadania, które tradycyjnie nazywa się Hello World. To zadanie pomoże nam sprawdzić, czy wszystko działa jak należy. Jesteśmy gotowi do pracy z Exercism. Mamy dwie możliwości pracy z platformą. Nie opuszczając strony w edytorze kodu, albo lokalnie na swoim komputerze. Pierwsza opcja jest szybsza i łatwiejsza. Nie wymaga instalowania żadnych narzędzi. Przystępujemy od razu do kodowania. Druga opcja to praca z kodem lokalnie, dzięki czemu możemy pracować w swoim ulubionym środowisku programistycznym i wykorzystać pełnię jego możliwości. Wymaga to jednak instalacji narzędzia linii poleceń, które odpowiada za ściągnięcie zadania na komputer oraz wysłanie rozwiązania z powrotem na serwer Exercism. Ja wybieram tę drugą opcję, ponieważ jest bliższe pracy programisty R i pozwoli też zaprezentować możliwości najpopularniejszego zintegrowanego środowiska programowania w R, jakim jest RStudio. Proces instalacji narzędzia Exercism jest bardzo dobrze opisany na stronie, więc nie będę przez niego przechodził. Warto również zapoznać się z dokumentacją, jak pracować lokalnie z Exercismem oraz obejrzeć wstępny filmik.
Aby ściągnąć zadanie na komputer, klikamy w tym miejscu i kopiujemy do schowka polecenie, które następnie wykonujemy w terminalu. Przechodzimy do RStudio. Które umożliwia nam dostęp do powłoki. Wklejamy polecenie i wykonujemy. Jak widać, polecenie ściąga ze ścieżki R zadanie o nazwie Hello World. Zadanie jest ściągnięte do katalogu, który skonfigurowaliśmy podczas konfigurowania narzędzia Exercis. Następnie możemy utworzyć dla wygody katalog roboczy i wskażemy go właśnie na katalog, w którym będziemy pracować nad obecnym ćwiczeniem. Wejdźmy do katalogu z ćwiczeniem. Zobaczmy, jaka to jest ścieżka. Skopiujmy ścieżkę. A w konsoli R ustawmy katalog roboczy set working directory na ścieżkę z naszym zadaniem. Zobaczymy, że tutaj na belce katalog roboczy zmienił się na katalog z zadaniem. Dzięki ustawionemu katalogowi roboczemu po naciśnięciu Open Existing File mamy domyślnie otwarte okienko z katalogiem naszego zadania. Interesują nas szczególnie dwa pliki. Hello World i test Hello World R. Otwieramy je. Możemy również klikając tutaj, tą strzałkę w konsoli R, otworzyć katalog roboczy w panelu plików. To umożliwi szybszy dostęp do plików, nad którymi pracujemy. Plik Hello World zawiera rozwiązanie naszego zadania, nad nim będziemy pracowali, a plik o podobnej nazwie, ale z przedrostkiem test, posłuży nam do przetestowania, czy rozwiązanie jest poprawne. Przed przystąpieniem do rozwiązania warto zapoznać się z instrukcją zadania. Dostępne jest na stronie albo w ściągniętym pliku README, które studio potrafi otworzyć również w trybie wizualnym po zinterpretowaniu znaczników Markdown. Jak czytamy w instrukcji, nasze zadanie jest proste i polega na zmodyfikowaniu kodu, który już mam dostępny, tak żeby wyprodukował ciąg znaków Hello World. Następnie trzeba uruchomić testy, upewnić się, że kończą się sukcesem i wysłać rozwiązanie na stronę. Przechodzimy do pliku. W zasadzie w tym momencie nie musimy nawet umieć programować, czy w szczególności programować w R. Widzimy, że po prostu prawdopodobnie wystarczy zmienić słowo tutaj Goodbye Mars na Hello World i to powinno wystarczyć.
zapisujemy dokument, a ja lubię używać skrótów klawiaturowych, więc naciskam Command S w przypadku Maca i mamy, wydaje mi się, że rozwiązane to przykładowe zadanie. Teraz możemy przystąpić do przetestowania. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeżeli jesteśmy w RStudio w szczególności, RStudio wychwytuje, że używamy biblioteki testdet do testowania kodu i umożliwia nam po prostu przez uruchomienie run test tutaj przetestowania, czy nasz kod jest poprawny. Odpalmy testy. No i widzimy tutaj na dole w panelu wyniku testów, że był tylko jeden test, co się zgadza, i test zakończył się poprawnie, a zatem nasze rozwiązanie jest poprawne. Możliwe też będzie, że nie mamy zainstalowanego pakietu testdet, albo RStudio wymusi na nas tę instalację, albo możemy sami się do tego przygotować i na przykład w konsoli R zainstalować pakiet testdet za pomocą polecenia install packages. W cudzysłowie wpisujemy nazwę pakietu. Pakiet został zainstalowany i możemy go teraz używać. Drugą opcją jest, gdy nie używamy RStudio, albo po prostu możemy też z terminala uruchomić testy. Narzędzie RScript do uruchamiania skryptów R pozwala nam uruchomić plik z testami. Wygląda to w ten sposób. I tutaj też widzimy, że był jeden test, który zakończył się sukcesem. Zostało nam jedynie wysłać nasze rozwiązanie z powrotem na serwer. W tym celu przechodzimy do terminala i wpisujemy polecenie exercism. Oczywiście popełniłem błąd. Exercism. Submit. I nazwa naszego pliku z rozwiązaniem. Zadanie zostało wysłane poprawnie. Teraz możemy wrócić na stronę i sprawdzić, czy zadanie zostało zaakceptowane. Wracamy na stronę, odświeżamy ją. OK. Możemy zobaczyć, że nasze rozwiązanie tutaj, klikamy w Your Iterations, zostało przetestowane. Tutaj widzimy, że testy, wszystkie, w tym wypadku jeden, zakończyły się sukcesem. Iteracje pozwalają na wielokrotnie wysłanie tego samego zadania, gdyby okazało się, że poprzednie iteracje nie przechodzą testów jednak, albo na przykład, że znaleźliśmy ciekawsze, bardziej optymalne rozwiązanie. OK. Jedyne, co nam zostało, to oznaczyć zadanie jako kompletne. Możemy się podzielić również ze społecznością naszym rozwiązaniem.
Często to jest wartościowe. Przeglądając rozwiązania społeczności możemy zobaczyć, w jak inny, ciekawy sposób można rozwiązać to samo zadanie. W wypadku tego prostego nie będziemy marnowali miejsca na serwerze i nie wyślemy akurat rozwiązania. Ok, możemy wrócić do naszego zadania, zobaczyć, co się zmieniło. Zadanie zostało zakończone. No nie opublikowaliśmy rozwiązania. Oczywiście strona ma wiele różnych systemów grywalizacji, dzięki czemu też jest bardzo fajna. Oprócz tego, że mamy ćwiczenia i możemy je po kolei rozwiązywać. Widać nasz progres, ile jeszcze jest do końca. Otrzymujemy punkty za rozwiązane zadania, oprócz oczywiście tego zadania przykładowego. Natomiast otrzymujemy też różne odznaki. I w tym wypadku dostaliśmy odznakę Rookie za to, że przesłaliśmy nasze pierwsze rozwiązanie. Dobrze, na tym koniec tego filmiku, w którym prezentowaliśmy sposób pracy z platformą Exercis i zapraszam do następnego, w którym rozwiążemy zadanie TOEFL, od którego zaczniemy naukę języka R. Pozdrawiam.